5:13, godzina 12:05 wyleciał na samolot bez nas. Jesteśmy teraz na wulkanie Batur, to jest 1717 metrów wysokości i on jest cały czas czynny. Ostatni raz wybuchł w 2000 roku i zobaczcie, jaki tu jest piękny widok na wschód słońca. Pokazywałem Wam ostatnio market, który jest w dzień, gdzie można sobie kupić jedzenie do gotowania, a tutaj wieczorem od godziny 17-18 zaczyna się market wieczorny, gdzie można już zjeść gotowe jedzenie, takie street foodów. Najlepsze pancake'i, to jest zawsze moje śniadanie. Pyszne pancake'i z czekoladą i z bananem. Możecie sobie zjeść z warzywami, tutaj właśnie Pan robi, z czekoladą, z bananem, wirtuoz placków. Zobaczcie, pa. Leci na bieżąco. Pach, raz, dwa, raz i kolejny naleśnik zrobiony. Ponczusie. Tutaj mamy pisang goreng, czyli banany smażone. Yuca, tofu, to jest tofu. To jest jak krokiety takie. I kuleczki moje ulubione, słodkie kuleczki z kokosami. Zobaczcie. I tutaj mamy jeszcze takie długie rurki, które są z bananami i z czekoladą. To są pyszne soki po prostu. Wpadajcie tutaj, bo naprawdę to są bardzo dobre. Very good juice. This place. Naprawdę, to są bardzo dobre soki. To są soki 100%. Nie żadne jakieś tam podróby, tylko prawdziwe soki prosto z owoca. Po prostu mielone. A tu mamy najbardziej śmierdzący owoc. Mój ulubiony. Śmierdzący owoc na maksa, który zaraz będzie zszejkowany. Pestkę się oddziela, sama zawartość ląduje w środku. Trochę lodu, cukier wpłynie, glukoza, trochę mleka kondensowanego i shake. Terima kasih. Dla nich ten durian jest śmierdzący. Dla mnie ten shake jest po prostu pyszny, bo nie jest taki chamsko słodki. Dla mnie mango jest za słodkie. To naprawdę jest bardzo dobre. Pyszne satę. Ostatnio staliśmy w kolejce i wiecie co zobaczyliśmy? I od tej pory tutaj już nie kupuję satę. Sorry. Pancake, o którym Wam wspominałem, to jest terang bulan. Taki naleśnik, który jest bardzo puszysty. Ten akurat jest z bananem i z orzechami. To pochodzi z kuchni arabskiej i tutaj w Indonezji jest bardzo popularne. Wulkaniczne źródła. Ciepła woda. Podgrzana, a tutaj jezioro Batur. Zamówiłem kawę w KFC, nie w BFC, AFC i tak dalej, tylko w tym prawdziwym, prawilnym KFC i dostałem tak mocną kawę. Chyba tutaj jest z 10 z 20 espresso. Wystarczy mi chyba na 5 dni, bo naprawdę jest taka siekiera, że szok. To jest najczystsza wioska z całej Azji, wpisane na list UNESCO. Zobaczcie, każdy dom ma napisane, ile osób mieszka. Kupiłem sobie łódkę, taką samą łódkę jak płynąłem na ryby w Amed. Ona jest składana, jest z drewna, ręcznie robiona, malowana. Teraz nie będę jej składał, bo czeka nas jeszcze dużo podróżowania. Boję się, że jak ją teraz rozłożę, no to ciężko będzie ją złożyć i się zepsuje, więc wolę tego uniknąć. Ale jak już będziemy w jednym miejscu, to jak ją złożę, to pokażę Wam, jak ona wygląda. Dzisiaj 5:13, około godziny 11, ja zaczynam organizować dokumenty na wyjazd. Razem z paszportem, biletem i tak dalej. I patrzę na bilet i bilet nie było niestety na jutro, tylko że na dzisiaj. Na dzisiaj 5:13, godzina 12:05 wyleciał na samolot bez nas. Wiza się kończy. Jutro kończy się 60 dni, o których jesteśmy tutaj na Bali, więc bilet musiał być albo na dzisiaj, nowy bilet, albo na jutro. Nie mieliśmy w ogóle szans zdążyć do ten samolot. Niestety zapłaciłam to drogo, bo musiałam kupić nowy bilet.
i już na jutro, więc bardzo krótko czas. I zostajemy w Bali jeszcze jeden dzień dłużej. Co to wynika, że na następny lot będę musiała niestety składać alarm, przypomnienia, jeść ryba tydzień wcześniej, aby nie zapomnieć. Mam ogromny problem z pamięcią. Osoba, która najwięcej zamieszania zrobi z podróży, no to ja będę królowa zamieszania. Dziś ostatni dzień. Skoro już kończymy naszą przygodę z Indonezją, czas podsumować, ile zapłaciliśmy przez te 2 miesiące. Tutaj za noclegi zapłaciliśmy 3415 zł. Jak sami widzieliście, nie były to jakieś hotele 5-gwiazdkowe. Czasem było to lepiej, czasem było to gorzej. Jak to w życiu? Oczywiście staraliśmy się, żeby to było w miarę przystępnie cenowo na bookingu, żeby to były w miarę dobre warunki, ale też żeby nie była to jakaś nora, po prostu wiecie, dziupla gdzieś na końcu świata. Za jedzenie dla 3 osób za 2 miesiące tutaj w Indonezji zapłaciliśmy 5331 zł. Oczywiście nie mieliśmy tutaj kuchni, więc wszystko było kupowane w restauracjach, w street foodach, nie mieliśmy możliwości gotowania, no bo gdyby była możliwość gotowania, wychodziłoby o dużo taniej, ale nie mieliśmy takiej możliwości, bo każdy guest house, każdy hotel nie posiadał kuchni. Przyzwyczaiłem się do tego miejsca, czuję się tu dobrze. Ale my lecimy dalej. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć nasze kolejne przygody i wspierać nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, ale przede wszystkim zostawcie suba. To nam pomaga rozwijać nasz kanał, bo lecimy dalej do kolejnego kraju i będą znowu dzikie przygody. Pozdróweczka! Zostaw suba, kliknij dzwoneczek, napisz komentarz, siema!